W dzisiejszym odcinku sweter Suza jest to sweter robiony top-down, czyli od góry w rozmiarze M, z przepięknie ukształtowaną linią ramion za pomocą rzędów skróconych. Jeżeli masz sylwetkę prostokątną bądź wąskie lub opadające ramiona, to ten sweter jest dla Ciebie, bo dodaje on proporcji w tych miejscach, gdzie ich brakuje. Witam na kanale Marta Lianic, gdzie uczę, jak oswoić druty, żebyś i Ty mogła stworzyć swoją garderobę pasującą do Twojego stylu życia i sylwetki. Kliknij subskrypcję, aby nie przegapić premierowych odcinków. Sweter Suza jest nagrany w 3 częściach. To jest część druga, w której będziemy kształtować linią pach oraz oddzielać rękawy od całego tułowia. Idealny moment na puszczenie swojego ulubionego serialu bądź audiobooka. Będziemy teraz pracować nad linią pach oraz naszym tułowiem. Na tym etapie skończyliśmy pierwszą część. Nasza robótka ma około 19 cm. Tak aktualnie prezentuje nam się część rękawa i w tej części będziemy pracować z tej i z tej strony znacznika, czyli będziemy dodawać oczka na nasze rękawy oraz na tułów. Obie te części będą się teraz powiększać. Pierwsze to okrążenie będzie to okrążenie z dodawaniem oczek, czyli ja sobie wkładam znacznik, żeby wiedzieć, że w tym okrążeniu mam dodawanie oczek. Zatrzymujemy się 2 oczka przed różowym znacznikiem i będziemy dodawać tutaj oczko poprzez bicie się lewym drutem od tyłu pod nitką poprzeczną i przez przednią niteczkę przerabiamy to oczko na prawo. Ups, coś mi nie wyszło. Jeszcze raz. Lewy drut od tyłu. Przerabiamy na prawo. O, teraz wyszło. 2 oczka na prawo, które nam zostały przed znacznikiem. Znacznik, jesteśmy w części rękawa. Lewy drut od przodu i przerabiamy to oczko nowe na prawo. Teraz robimy 31 oczek naszego rękawa do tego różowego znacznika. Jesteśmy już przy drugim różowym znacznikiem. Lewy drut od tyłu i dodajemy oczko na prawo. Znacznik. 2 oczka przerabiamy w części tułowia za znacznikiem. Pamiętajcie, tak jak tutaj zrobiliśmy z tej strony, przed tym rękawem. Lewy drut od przodu i przerabiamy nowe oczko na prawo. Uważajcie, czasami ciężko się wbić tym drutem w tę naciągniętą nitkę poprzeczną. Teraz przerabiamy te oczka do różowego znacznika. Jesteśmy przy kolejnym rękawie. 2 oczka się zatrzymujemy przed tym znacznikiem, przed rękawem i lewy drut od tyłu pod nitką poprzeczną. Przerabiamy nowo dodane oczko na prawo. 2 oczka przerabiamy. Znacznik. Kolejne oczko dodajemy na nasz rękaw. Od przodu lewy drut i przez tylną niteczkę przerabiamy to oczko na prawo. Przerabiamy kolejnych 31 oczek rękawa. Teraz nitka poprzeczna wędruje na lewy drut od tyłu i przerabiamy to oczko na prawo. Znacznik. 2 oczka na prawo i kolejne dodajemy oczko, lewy drut od przodu
i przerabiamy to oczko na prawo. I w ten sposób kończymy nasze pierwsze okrążenie. Dojechaliśmy do znacznika głównego. Drugie okrążenie będzie bez dodawania oczek, czyli zdejmuję sobie na chwilę ten znacznik i przerabiam całe jedno okrążenie bez dodawania oczek. I tak w ten sposób powtarzamy te dwa okrążenia jeszcze 13 razy. Czyli łącznie na rękawie powinniśmy otrzymać po 59 oczek, tak to powinno wyglądać, a na przodzie powinniśmy mieć po 94 oczka. Teraz przełożę ten sweterek na żyłkę pomocniczą, żeby pokazać, na jakim etapie jesteśmy. Tutaj zrobimy pauzę na małą wskazówkę. To jest moment, w którym decydujecie o szerokości swojego swetra. Jeżeli dołożycie okrążeń z dodawaniem oczek, to wasz sweter będzie szerszy w biuście i rękawach. Jeżeli zrobicie mniej okrążeń z dodawaniem oczek, to będzie on węższy w biuście i rękawach. A dokładne rozmiary tego swetra po praniu znajdziecie w opisie pod filmem. Aktualnie nasz sweterek, który robimy według tego, co ja tu Wam przedstawiam, ma 29 cm. Teraz przychodzi pora na oddzielenie rękawów od tułowia. Ja jestem przy końcówce rzędu, w którym nie dodawałam żadnych oczek. Więc tutaj mam końcóweczkę. I teraz tak, zaczynamy kolejne okrążenie oczkami prawymi. Dojeżdżamy do naszego znacznika. Ja sobie teraz wyciągam ten jeden drut i wkładam blokerek, żeby w razie czego mi nie spadły oczka z tego druta. Zdejmuję znacznik, biorę tutaj swoją żyłką pomocniczą i przekładam te wszystkie oczka, mówiąc tutaj o oczkach rękawa, na tę żyłkę pomocniczą. Też uważajcie, żeby tutaj Wam ta żyłka nie spadła z tego druta w trakcie przekładania tych oczek, bo wtedy będzie łapanie oczek, co może skomplikować naszą pracę i wydłużyć czas robienia naszego sweterka. Zdejmujemy teraz sobie ten drugi znacznik od rękawka. Znowu sobie blokuję drut. I teraz ta część, która jest już zdjęta, część rękawa, związuję sobie tutaj żyłkę, taki oto supełek i mam rękaw zdjęty. Teraz muszę połączyć te dwie części, więc tutaj w tym miejscu będę dobierać 3 oczka na prawy drut. Robię to w taki sposób. Wbijam się drutem od spodu i jakby zdejmuję tę pętelkę, która jest na palcu. Jeszcze raz. Palec od dołu. Nawijamy sobie tutaj tę włóczkę i robimy drugie oczko. Czyli mamy teraz 2 nowe oczka na drucie i jeszcze jedno. I mamy 3 dodane oczka. Możecie tutaj, jeżeli ktoś jeszcze boi się, że nie będzie odróżniać, gdzie się kończy oczko te dodane, a gdzie jest oczko już, które jest jeszcze tym oczkiem tak zwanym niedodanym, może w sobie włożyć znaczniki, nie jest to potrzebne, ja tylko tutaj pokazuję. Tu mamy pomiędzy 2 znacznikami 3 oczka i przerabiamy teraz dalej prawymi oczkami. Tutaj też pamiętajcie, żeby sobie troszeczkę zacisnąć. I przerabiamy teraz oczka prawe do kolejnego rękawa, do pierwszego różowego znacznika. Zdejmujemy na żyłkę pomocniczą. Tutaj mam już to zdjęte. Te oczka naszego rękawa. Znowu dobieram 3 oczka. Jedno oczko. Drugie oczko.
I trzecie oczko. Znowu dokładam te dwa znaczniki asykuracyjnie, ale to nie jest potrzebne. To tylko, żeby Wam pokazać, w którym miejscu są dodane te oczka. Przerabiamy dalej oczka do niebieskiego znacznika na prawo. Pamiętajcie o tym, żeby sobie tutaj tę niteczkę zacisnąć, aby potem te otworki przy rękawie były jak najmniejsze. Jesteśmy już przy naszym niebieskim znaczniku i teraz przerabiamy nasz sweterek cały czas w tych okrążeniach samymi prawymi oczkami, aż będzie miał długość, która będzie dla Was satysfakcjonująca. Tutaj jeszcze mamy miejsce pierwsze pod rękawem. Zdejmuję ten znacznik, żeby Wam pokazać, jak te oczka przerabiam. Czyli mamy pierwszą pachę. I teraz tak. Staramy się delikatnie wbić tym drutem od spodu pod przednią niteczkę. Przerabiamy to na prawo. Mamy jedno oczko przerobione. Przerabiamy to drugie oczko. I mamy nasze trzecie oczko. I ten znaczniczek też możemy sobie już zdjąć. On już nie będzie nam potrzebny. To samo robimy również pod drugim rękawem, gdzie mamy drugą pachę. Jedziemy teraz oczkami prawymi do drugiego rękawa. Tu też mamy znaczniczki. Tu jest to jedno takie luźniejsze oczko. Zdejmujemy znacznik. Przerabiamy te nasze oczka nowe na prawo. Tak, czasami ciężko się tym drutem tutaj bić. O, mamy przerobione 3 oczka. Zdejmujemy ten znacznik, one są nam niepotrzebne. I teraz pracujemy w okrążeniach. Aż dojedziemy do miejsca, gdzie będziemy chcieli zaczynać nasz maleńki ściągacz. Tutaj w tym miejscu życzę Wam miłego oglądania jakiegoś Waszego ulubionego serialu bądź słuchania audiobooka, bo uważam, że to jest moment samych prawych oczek, który daje nam taką swobodę, że nie trzeba niczego liczyć. Kiedy już przerobimy sobie tę część sweterka, długość tego sweterka, który robimy, ma aktualnie 55 cm, tak mniej więcej. Teraz przychodzi pora na zmianę drutów na druty 4 mm, czyli druty mniejsze. Ja akurat mam druty z wymienną żyłką, więc niejednokrotnie mogę powiedzieć, że ułatwiło mi to pracę, ale jak nie mamy takich drutów, po prostu bierzemy druty 4 mm i przerabiamy jedno okrążenie na tych drutach. Jesteśmy teraz już przy kolejnym okrążeniu na drutach 4 mm i zaczynamy ściągacz 1 na 1, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Kolejny rząd będziemy robić w taki sam sposób, czyli jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, tak jak robiliśmy to przy dekolcie. Ten ściągacz robimy, aż będzie miały tak około 2 cm. I teraz będziemy zdejmować te oczka z naszych drutów i zamykać część robótki. Zdejmuję znacznik. Teraz pierwsze oczko, mam oczko prawe, więc przerabiam je na prawo.
Drugie oczko mam na lewo, więc przerabiam je na lewo. Teraz to pierwsze oczko prawe przekładam nad tym lewym oczkiem. Zaraz naciągamy leciutko na drucie. Przerabiam oczko, kolejne jest oczkiem prawym i znowu przekładam to pierwsze oczko nad tym drugim przerobionym i zobaczcie, drut troszkę mi tutaj jakby naciąga to oczko, żeby nie było to zbyt ścisłe. Jeszcze raz przerabiam kolejne oczko, pierwsze idzie nad tym przerobionym i wyciągam to oczko, żeby było ono luźne. To da mi efekt takiego luźniejszego zamknięcia tego sweterka. Czyli możecie tutaj sobie wybrać oczywiście inne opcje zakończenia swojej robótki, ale dla mnie ta część jest, uważam, bardzo prosta, jeżeli chodzi o zakończenie i też daje luz, jeżeli luźno te oczka będziemy zamykać. Zobaczcie, kolejne oczko przekładam, wyciągam. I w taki sposób przerabiamy wszystkie oczka, aż zostanie nam ostatnie oczko, które zdejmiemy sobie z druta. Dojechaliśmy tutaj do samego końca. Mamy ostatnie oczko. Wyciągamy to oczko. Bierzemy sobie nożyczki i obcinamy tę końcówkę. A ten ogonek już przeciągamy przez to oczko. Potem na końcu będziemy mogli to sobie zszyć i wpleść tą nitkę w całą robótkę. Tak prezentuje się aktualnie cały ten sweterek. Napiszcie proszę w komentarzach, jak Wam się pracowało do tej pory, a ja zapraszam Was do części trzeciej, rękawy i sweter będzie gotowy.